Witam Was wszystkich na wspaniałym wydarzeniu w ramach szkolenia Krótkie interwencje dla osób z depresją, które odbędzie się 28 i 29 listopada oraz druga jego część 5 i 6 grudnia 2020. Przygotowaliśmy razem z prowadzącymi ten warsztat krótki, otwarty webinar, który wprowadza właśnie do szczególnego rodzaju terapii akceptacji i zaangażowania, czyli FACT, która jest jego krótkoterminową wersją. Poznacie dzisiaj Kirka Strosahla, współtwórcę ACT, a także Pati Robinson, którzy wspólnie właśnie tworzą ten wyjątkowy rodzaj podejścia do tej terapii. Mam nadzieję, że będzie to dla Was użyteczne i że też przy okazji zachęci Was do samego udziału w tym szkoleniu. Thank you very much, Kirk, and thank you very much, Patty, for taking your time to present these materials to Polish audience. Kirk and I are thankful to have your attention today. Kirk i ja jesteśmy bardzo wdzięczni za Waszą uwagę, którą dzisiaj tutaj zaangażujecie. Depression is a very big problem in our world. Depresja jest sporym problemem w naszym świecie. Our hope is to bring you some new tools so that you can help the many people suffering from depression in Poland. I naszą nadzieją jest to, że poznacie nowe narzędzia, które będziecie mogli wykorzystać właśnie z pracy z osobami w depresji w naszym kraju. On the second slide, you see information about a book. Na tym slajdzie widzicie informacje na temat książki samopomocowej. The Mindfulness and Acceptance Workbook for Depression is in its second edition. Jest to druga edycja książki takiej właśnie dla klientów na temat uważności i akceptacji w ramach depresji. It has sold many copies. I sprzedała się już w wielu egzemplarzach. And been helpful to patients and clinicians alike. I uznajemy ją za pomocną zarówno dla pacjentów, jak i dla specjalistów zdrowia psychicznego. Today we'll talk about the prevalence and the impact of depression. Dzisiaj będziemy rozmawiać o powszechności i wpływie depresji. We'll also talk about why it's important to be brief. I także porozmawiamy o tym, dlaczego ważne jest pracować krótko, zwięźle. We will present a case example. Poznacie także studium przypadku. And we will demonstrate FACT tools. I też pokażemy Wam narzędzia związane z FACT. Yes, with our example case. A w ramach właśnie pracy z przykładową osobą. This is a preview of the FACT course that we will offer to you in November and December of this year. To jest wstęp, taka wersja demonstracyjna warsztatu, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia. So on slide 3, we see about 7% of the US population has had at least one episode of major depression. That's very serious kind of depression. Statystyki mówią, że w Stanach Zjednoczonych prawie 7% społeczeństwa doświadczyło przynajmniej jednego epizodu, większego epizodu depresji. Mild to moderate depression, we're probably looking at 30 to 40% of the population. Jeśli chodzi o lekką albo depresję o średnim nasileniu, wówczas mówimy gdzieś już o 30, może 40% populacji. It is most common
among our young people. Jest najczęstsza u osób, które są młode. About 11% of people aged 18 to 25. A około 11% u osób w wieku między 18 a 25. It is also more common among people belonging to 2 or more races. I też jest częstsza u osób, które są co najmniej 2 ras. During the pandemic, the rates of depression among people in general and among healthcare workers are rising. I w ramach pandemii także współczynnik występowania depresji podniósł się u osób pracujących w służbie zdrowia. Almost 1 in 4 healthcare workers are suffering from depression. Niemalże co 4. osoba cierpi właśnie z powodu depresji w tej grupie zawodowej. Depression accounts for the largest burden of non-fatal disease in the world. I depresja jest uznawana za największy rodzaj brzemienia pośród takich zjawisk, takiego rodzaju chorób, które nie są same z siebie śmiertelne. Perhaps you ask, how can this be? I moglibyśmy zapytać, dlaczego coś takiego się dzieje? There are at least 3 factors. Są przynajmniej 3 czynniki. First, depression tends to strike early in one's life. Po pierwsze, depresja ma tendencję do tego, żeby uderzać stosunkowo wcześnie w życiu. Second, the prevalence is very high. A po drugie, jest wysoka powszechność zachodzenia depresji. And third, most people who suffer from depression do not receive help. I większość osób, które doświadczają depresji, nie otrzymuje stosownej pomocy. And struggle intermittently throughout their lifespan. I raz po raz zmagają się z nią w ciągu swojego życia. Losing a great deal in the way of functioning as the condition becomes more chronic. I doświadczają obniżenia poziomu swojego funkcjonowania w ramach tego, jak to zjawisko, ta choroba staje się coraz bardziej przewlekła. We need a treatment that is effective with many people. Potrzebujemy takiego rodzaju leczenia, które będzie efektywne z wieloma rodzajami osób. That is engaging and acceptable to many. Które będzie je angażować i też będzie do przyjęcia dla jak największej ilości osób. Slide 4, you'll see that we lack the resources to help all of the people suffering. I widzimy tutaj na tym slajdzie, że jednym z przeszkód jest to, że nie mamy środków, nie mamy odpowiednich zasobów, aby pomóc wszystkim osobom, które cierpią. Most people have difficulties accessing treatment. Większość osób ma problem z odpowiednim dostępem do stosownego leczenia. There are many barriers. Istnieje wiele barier. The sense of stigma that a person experiences. Jedną z nich jest poczucie stygmatyzacji, którego doświadcza cierpiąca osoba. The cost of obtaining services. Kolejną przeszkodą jest koszt otrzymania odpowiedniej opieki. Difficulties with taking time off work. Trudności związane z konfliktem pomiędzy czasem poświęconym pracy, a czasem poświęconym terapii. With obtaining childcare. Albo też jeśli chodzi o
opiekę nad dziećmi. Many barriers. Zachodzi bardzo dużo różnych przeszkód. So it is no wonder that most do not receive care. Więc nic dziwnego, że większość osób, które doświadcza depresji, nie otrzymuje odpowiedniej opieki. In most countries in the world, if people seek care, they go to the general practice or primary care setting. W większości krajów, jeśli ktoś zaczyna szukać jakiejś pomocy, często kontaktuje się przede wszystkim z lekarzem pierwszego kontaktu. While there is a movement worldwide to place mental health providers in primary care, Jako że taki jest ogólnoświatowy dryf, aby osobami, które opiekują się zdrowiem psychicznym, były osoby z wykształceniem medycznym. this is still far from standard practice. I jest to jednak dalekie od typowego rodzaju praktyki. Most of our treatments, cognitive behavioral therapy, are driven by protocols that ask people to attend multiple sessions. Większość protokołów, na przykład w ramach terapii poznawczo-behawioralnej, stawia takie wyzwanie przed osobami, które uczestniczą w tego typu pracy, żeby uczestniczyć w wielu sesjach. 40% drop out before the fourth visit. A 40% osób, wedle statystyk, przerywa ten proces terapii przed czwartą wizytą. So it is very difficult to say that people get enough to make a difference. Więc bardzo trudno jest nam założyć, że osoby otrzymują na tyle dużą, wysoką ilość opieki, żeby uczynić zmianę w ich życiu. So now let's turn to our case, Margaret. Więc nasze studium przypadku, Małgorzata. She is a 32-year-old mother of two children, ages 4 and 6. 32-letnia matka dwójki dzieci. Dzieci mają odpowiednio 4 i 6 lat. She is living with her boyfriend and both are receiving unemployment and wanting to return to work. Mieszka ze swoim chłopakiem, są bezrobotni i chcieliby wrócić do pracy. She's not close at this point to her boyfriend of 2 years. Nie odczuwa dużej bliskości, jeśli chodzi o kontakt właśnie ze swoim chłopakiem. He's drinking too much alcohol and he is critical of her. On z kolei nadużywa alkoholu i wyraża się krytycznie w stosunku do niej. Margaret used to like to be outdoors and enjoy nature. Kiedyś lubiła cieszyć się czasem spędzonym na świeżym powietrzu. Now she goes out rarely. She does the basics for her children, though. Aktualnie nie wychodzi jednak zbyt często i skupia się na podstawowych aktywnościach związanych z dbaniem o dzieci. The children are the most important people in her life. Dzieci są najważniejszymi osobami w jej życiu. She describes them as the best people she knows. Opisuje ich jako najlepsze osoby, jakie zna. She doesn't have much social support. Her parents live at a distance. Więc mieszka daleko od rodziców, nie ma zbyt wiele wsparcia społecznego. She has occasional contact with her siblings. Utrzymuje okazjonalny kontakt z rodzeństwem. She's not seeing her friends at the moment and not exercising. Nie uprawia żadnych ćwiczeń,
nie widuje się ze znajomymi, z przyjaciółmi. She doesn't use tobacco or drink alcohol. Nie pije alkoholu, nie pali papierosów. She sleeps poorly and she worries a lot. Jej sen jest bardzo słaby, za to bardzo dużo się martwi. She worries about her finances and she worries about her future and the future of her children. A główny temat jej zmartwień to kwestie finansowe, kwestia przyszłości jej oraz jej dzieci. She was attending school with the hope of becoming a nurse and working part-time. Now she's not in school or working. Kiedyś uczyła się właśnie na pielęgniarkę, miała pracę na pół etatu, aktualnie jednak przerwała i szkołę, i pracę. She has no motivation, low energy, feels like a shell of a person. Czuje się jak skorupa, jak resztka samej siebie, nie odczuwa motywacji, ma mało energii. Margaret was first treated for depression after the birth of her first child. Po raz pierwszy otrzymała właśnie opiekę związaną właśnie z jej depresją po narodzinach pierwszego dziecka. She has taken antidepressants off and on for years and never found them to be really helpful. A przez lata brała i odstawiała antydepresanty, nie uznała jednak ich za pomocny sposób radzenia sobie. Her current feelings of depression started 3 months ago. Wedle niej ostatni epizod depresyjny rozpoczął się około 3 miesiące temu. She has no suicidal ideation. Nie ma myśli samobójczych. All right. So now I ask you to write into the chat or talk with a colleague that you're sitting with and discuss what treatment would Margaret receive in your community? Who would she receive treatment from? Więc teraz zadanie dla ciebie, albo jeśli to oglądasz razem z kimś, to porozmawiaj z tą osobą, a możesz też z kimś popisać, jeśli na przykład ktoś jest dostępny na komunikatorze internetowym, albo po prostu możesz napisać sobie na kartce albo w czacie, jeśli to oglądasz na żywo podczas odtwarzania, jaka mogłaby możliwa opieka, taka, którą mogłaby dostać Małgorzata, jeśli chciałaby sobie poradzić z depresją w twojej okolicy. Jakie są sposoby interwencji, sposoby radzenia sobie, z których ona mogłaby skorzystać, będąc właśnie w swojej sytuacji? Yeah, so what kind of treatment, what intensity, and with what benefit? Więc jaki rodzaj leczenia, czy jaki rodzaj terapii, z jaką intensywnością i jakie są oczekiwane korzyści z podjęcia tego typu pracy? So FACT is an alternative, a treatment that really focuses on the barriers that people face in their lives, the barriers to living meaningful, vital lives, even in very difficult circumstances. Fakt stanowi alternatywę wobec życia w depresji, wobec przeszkód, które prowadzą do życia, które jest pozbawione witalności, które jest pozbawione sensu. In our lives, we face many challenges, and we have a choice of approaching or avoiding. Approaching what matters or avoiding the things that hurt us and
make it difficult for us. W ciągu naszego życia stoimy przed takim pewnym wyborem. Mamy dwie możliwości. Możemy zbliżać się podejmować działania na rzecz takich rzeczy, które są dla nas ważne, które są dla nas istotne, sensowne, albo możemy skupiać się w pierwszej kolejności na unikaniu tego, co wywołuje jakiś rodzaj bólu, jakiś rodzaj niewygody, jakiś rodzaj czegoś niekomfortowego. When depressed, a person spends a lot of time thinking about the past and what has gone wrong. Osoba, która doświadcza depresji, spędza bardzo dużo czasu myśląc na temat tego, co jest nie tak. Also, a depressed person tries not to feel their feelings. Osoba w depresji także spędza dużo czasu próbując nie czuć swoich uczuć. In fact, we try to help people learn to identify their feelings. W ramach pracy faktowej uczymy drugą osobę z lepszą taką wrażliwością, z wyższą świadomością identyfikować swoje własne odczucia. Many times, sad and angry feelings help us identify changes we need to make in our lives. Często jest tak, że uczucia, które niosą smutek albo złość, pomagają nam także zidentyfikować obszar, w ramach którego musimy wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu. Fact is all about helping people change their behavior. Fakt kładzie główny nacisk na zmianę swojego podejścia, na zmianę swojego zachowania. So the hope is that one's behavior will reflect what's important and who's important in one's life. Więc nadzieja stojąca za fakt jest taka, że to zachowanie będzie odzwierciedleniem tego, co i kto jest dla mnie ważny w moim życiu. In slide 8, we talk more about focus. We suggest that clinicians taking a fact approach look at their schedule and the way of offering services in their community. Więc to, co tutaj taki główny nacisk, to jest skupienie się na odpowiednim rodzaju interwencji stosowanym w ramach społeczności, w której funkcjonujesz. We show people a great deal of respect when we are accessible, when we provide care on the day they ask for help. W ramach naszej pracy częścią relacji terapeutycznej jest okazywanie osobom, które zmagają się z depresją, dużej dozy szacunku, tak żeby mogli oni korzystać właśnie z tego, co my im oferujemy. In our schedules, every other visit is a same day visit. Could you please repeat that? In our way of working, every other appointment is a same day appointment. It is reserved for the person that calls that morning and says, I need help. Mm-hmm. You are saying that one day is reserved for one person, or? No, every 30 minutes, there's a same day visit. Oh, okay. So what you are saying is that you are receiving one person every 30 minutes. Yes, our visits are 30 minutes long. Okej, więc interwencje, które prowadzą właśnie Pati i Kirk, odbywają się w 30-minutowych interwałach, trwają 30 minut na osobę. We focus on the problem that's most concerning to the patient at that moment in time. I skupiamy się na problemie, który najbardziej martwi danego klienta.
As an alternative to the diagnostic assessment, we provide a functional assessment. Jako alternatywa wobec takiej diagnozy, na przykład takiej medycznej, to co my tutaj robimy, to diagnoza funkcjonalna. We talk about the person's values. Mówimy o wartościach danej osoby And we are assessing their psychological flexibility and their ability to vary their behavior. Skupiamy się na tym, żeby stymulować elastyczność psychologiczną i żeby stymulować taką umiejętność prezentowania różnorodnych, szerokiego zakresu działań. Many fact therapists work in integrated settings that require them to be brief. Wielu terapeutów stosujących fakt już pracuje w takich warunkach, które wymagają od nich pracy, bezpośredniej pracy krótkoterminowej. This might be emergency department, inpatient setting. Mogą to być albo jakieś konteksty szpitalne, albo środki interwencji kryzysowej. Brief, same day psychiatric setting. Taki setting psychiatryczny, gdzie przyjmujemy osoby, które na bieżąco się zgłaszają. Fact is very family friendly. I fakt jest także terapią, która sprzyja rodzinie. So we think of fact as a fact provider as being a gatherer, so a generalist who sees a person of any age for any type of problem. Więc podejście tutaj w fakcie jest takie, żeby można było powiedzmy zaoferować jak najbardziej szerokiej puli osób dany możliwy rodzaj terapii. The interventions you'll learn in our course will be applicable to patients with anxiety, eating disorders, family problems. Więc interwencje, które tutaj Wam oferujemy, oprócz depresji będą także użyteczne w temacie lęku, w temacie zaburzeń odżywiania, czy w temacie problemów rodzinnych. We hope to encourage you to experiment with being more accessible to your patients. Zachęcamy Was do eksperymentowania, aby być kimś bardziej dostępnym dla Waszych pacjentów. To provide team-based care, a high level of coordination with other healthcare providers that the patient might be working with. Aby także koordynować swoją pracę z innymi specjalistami zdrowia, którymi dana osoba może być w kontakcie. We also hope to encourage you to help as many people as possible and take pride in that. Zachęcamy Was także, abyście spróbowali pomóc jak największej ilości osób, jak tylko możecie, i aby było to dla Was źródłem osobistej dumy. We also hope to teach you to teach others about this new way of serving others. Mamy także nadzieję, że Wy będziecie uczyć inne osoby właśnie takiej służby, takiego powołania właśnie w taki sposób. We're hoping over the years to help Poland provide fact services routinely on an ongoing basis. Mamy nadzieję, że fakt się przyjmie w Polsce i stanie się standardową metodą pracy z drugim człowiekiem. I've most recently worked with the country of New Zealand, and they are now offering fact services throughout the whole country in primary care and increasingly in secondary care. Niedawno pracowałam właśnie w Nowej Zelandii i aktualnie rząd tego kraju oferuje fakt jako standardowy rodzaj pomocy psychologicznej. So, slide 10 suggests what Margaret would receive in a fact practice. Margaret
would know to call her primary care clinic and request a same-day visit with a behavioral health provider. Więc jeśli chodzi o możliwości, które mogłaby otrzymać Małgorzata właśnie w ramach praktyki FACT, po pierwsze, byłaby w stanie zadzwonić do przychodni, poprosić o wizytę ze specjalistą w tym samym dniu. She would receive a functional assessment. Byłaby w stanie przejść przez funkcjonalny wywiad kliniczny And she would develop a plan to help her life start to get better. i razem ze specjalistą wypracowałaby plan, w jaki sposób jej życie może się poprawić. From a fact perspective, depression is not a genetic, biological, or biochemical disorder. Więc z perspektywy fakt, depresja nie jest zaburzeniem genetycznym czy biochemicznym. It is not something you have, but it is something that you do. It's your behavior. Nie jest czymś, co masz, jest czymś, co robisz, jest to twoje zachowanie. So it's a group of avoidance behaviors that function to substitute numbness and loss of interest for feelings that are difficult. Jest to zbiór unikowych zachowań, którymi próbuje się zastąpić uczucie odrętwienia, bólu w swoim życiu, a próbuje się zastąpić różne trudne emocje i myśli. These avoidance behaviors continue because they work in the short term. Te zachowania unikowe są kontynuowane, ponieważ to, w czym są dobre, to na krótką metę unikanie przeżywania czegoś. However, in the long term, the person loses more and more meaning and vitality in their living. Jednakże na dłuższą metę osoba raz po raz, kawałek po kawałku traci coraz więcej sensu i witalności w swoim życiu. Now I ask Kirk to use slides 12 and 13 to take us inside the experience of psychological inflexibility and psychological flexibility. Teraz zapraszam Kirka, aby poprowadził nas tutaj przez obraz tego, co oznacza brak elastyczności psychologicznej, czy tam nieelastyczność, a czym jest elastyczność psychologiczna. So fact and act are both transdiagnostic process-based treatments. Więc zarówno akt, jak i fakt są transdiagnostycznymi sposobami leczenia bazującymi na procesach psychologicznych. That means that the same processes that account for anxiety account for depression and any range of mental health or substance abuse concerns. Oznacza to, że te same procesy, które odpowiadają za depresję, odpowiadają także za lęk, czy jakikolwiek inny zakres problemów zdrowia psychicznego. This means the therapist is in a position to treat any kind of problem using essentially the same basic approach. Oznacza to, że terapeuta jest w stanie pracować z dowolnym problemem, pracując z czymś, co w gruncie rzeczy jest takim samym podejściem, kierowanym przez te same zasady. So the therapist avoids the problem of having to learn a whole bunch of different therapeutic approaches to match different therapeutic problems. Więc dzięki temu terapeuta może uniknąć uczenia się całego zakresu różnorodnych podejść terapeutycznych skrojonych na konkretny jakiś jeden problem. The main appeal of ACT and FACT is that it simplifies
what the therapist is looking for and what the therapist will intervene with. Więc w fakcie taką największą zaletą jest to, że to upraszcza sposób pracy terapeuty. This allows the therapist to create powerful change in fewer and fewer sessions with a wider and wider range of clients. Więc pozwala to terapeucie osiągnąć potężną zmianę podczas coraz mniejszej ilości sesji i z szerszym zakresem klientów. Patti already mentioned 2 or 3 core features of the ACT approach to personal dysfunction. Patti już wspomniała o 2 albo 3 głównych cechach składających się na dysfunkcję psychiczną. That involved what was called rule following, I behavioral avoidance, and emotional avoidance. Wiąże się to z sztywnym podążaniem za regułami, unikanie behawioralne oraz unikanie emocjonalne. So let's see how rule following, emotional avoidance, and behavioral avoidance play out in terms of their impact on psychological flexibility. Więc przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób sztywne realizowanie reguł, unikanie behawioralne oraz unikanie emocjonalne przejawiają się w ramach problemów, które napotykamy. As you'll see in the next several animations, we start by looking at what's called the center pillar of flexibility, and that is the person aware in the moment, or are they checked out, unaware, out of touch with the moment-to-moment existence? Więc zaczniemy tutaj od centralnej kolumny tego modelu i ona wiąże się w pierwszej kolejności z tym, czy ktoś jest świadomy, czy może ktoś, czyjaś uwaga jest rozproszona, jest myślami, jest właśnie swoją świadomością gdzieś zupełnie indziej niż teraz. When people are having trouble paying attention or being in the moment, which is very common in depression, we call this being checked out. Więc kiedy osoby mają trudność z byciem swoją uwagą w tu i teraz, co jest bardzo częste w depresji, nazywamy to byciem rozkojarzonym. When people are checked out, they're very prone to do things automatically according to their social training or social demands. Więc kiedy ludzie są rozkojarzeni, wówczas są wiele bardziej podatni na robienie rzeczy w sposób automatyczny albo zgodnie z społecznymi wymaganiami. They tend to get lost, as is true in depression, in their own stories, recollections of the past, worrying about the future, as you saw in the case of Margaret. Zatracają się, co także jest bardzo częste, w rozważaniach na temat swojej przeszłości, wspomnieniach, myśleniu o przyszłości i rodzajach narracji na własny temat, co widzieliśmy w przykładzie Małgorzaty. Now let's look at the next feature of this equation, and that's known as being closed off. I kolejną kolumną jest bycie kimś zamkniętym czy odciętym. When people are closed off, they have trouble making contact with difficult feelings, thoughts, memories, urges, or sensations in their body. Kiedy ludzie są odcięci, mają problem z
nawiązywaniem odpowiedniego rodzaju kontaktu ze swoimi myślami, impulsami, jakimiś odczuciami, które dzieją się w ich własnym ciele. So instead of allowing these experiences inside to help them appreciate the situation they're in and make changes that they need to make, they push these experiences away, they avoid them. Więc zamiast pozwolić, aby te przeżycia pomogły im podjąć decyzje na temat ważnych zmian w ich życiu, kroków, które muszą podjąć, odpychają te doświadczenia. They tend to be very judgmental and reactionary about their inner experiences and see their inner experiences as dangerous or toxic or things that need to be eliminated or controlled. Zaczynają być bardzo oceniający wobec swoich wewnętrznych przeżyć, zaczynają traktować je jako coś groźnego, coś niepożądanego, coś, co należy odrzucić albo kontrolować. Now let's go to the third process, which is what we call being lost. I trzecim procesem, trzecią kolumną jest to, co nazywamy byciem, takim zgubieniem się. When people are lost, they become very disengaged from the things that give them meaning and sustenance in their life. Kiedy ktoś się zgubi, zaczyna być odcięty, obniża swoje zaangażowanie w ramach tego, co normalnie dawało tej osobie poczucie sensu, a poczucie kierunku. As we could see in the case of Margaret, they tend to avoid things that give them pleasure, they avoid exercising, they avoid social relationships. Tak jak widzieliśmy w przykładzie Małgorzaty, ta osoba przestaje dbać o swoje ciało, przestaje dbać o swoje relacje społeczne, przestaje dbać o swój rozwój. Often the reason for this avoidance is to protect the person from even more emotional pain or distress. Często powodem tego rodzaju unikania jest chęć uchronienia siebie przed jeszcze większą ilością stresu. The problem is when they avoid these things that give them meaning and sustenance, it only makes their inner life more complicated and difficult as the source of meaning in life dwindles. A problemem jest wtedy, kiedy te osoby unikają jednocześnie tych rzeczy, które niejako podtrzymują ich życie, dają poczucie sensu, i wówczas tracą z nim kontakt. So let's move forward. The result of all of these negative processes is psychological inflexibility or rigidity, sort of doing the same thing over and over again, even though it doesn't work. Więc cechą tego, powiedzmy taką sumą tych wszystkich procesów jest taki rodzaj repertuaru, zachowania, który jest sztywny albo który jest zawężony, który nie jest odpowiednio elastyczny. People who fall into these patterns tend to have rigid, narrow patterns of behavior that don't work, but they don't change. Osoby, które wpadają w tego typu schemat, zaczynają zachowywać się coraz bardziej schematycznie, coraz bardziej wąsko i wykonują zachowania, które nie działają, ale które też nie zmieniają się w czasie. Now, on the next slide, we'll talk about the opposite of being narrow and rigid, and that is being psychologically flexible. I teraz porozmawiamy o przeciwności bycia właśnie zawężonym, czy zagubionym, sztywnym. Porozmawiamy teraz o elastyczności psychologicznej. So the FACT therapist is going to be focusing on three main processes Terapeuta that lead FACT to
positive human experience. Terapeuta fakt będzie skupiał się na 3 głównych procesach, które składają się na pozytywne ludzkie doświadczenia. And not surprisingly, we start with the center pillar, again, the middle one, which is awareness. I nie zaskakuje, że zaczynamy od do centralnej kolumny, która jest związana właśnie z wyższą świadomością. So a psychologically flexible individual is able to pay attention and to use their attention in flexible, productive ways, even when the emotional climate they're in, the emotional tone of a situation is negative. Osoba, która jest elastyczna, jest w stanie operować swoją uwagą, swoją świadomością w taki sposób, który będzie jej służył nawet wtedy, kiedy emocjonalny kontekst czy wydźwięk, taki ton danej sytuacji jest negatywny. And it is the importance of being able to pay attention in specific ways in specific situations that leads to mindfulness type interventions being one of the core features of ACT and FACT. I właśnie waga tego typu świadomej uwagi prowadzi bezpośrednio do tego, że w ramach ACT i FACT dużą rolę pełnią interwencje oparte na mindfulness. When people are able to pay attention in the moment and experience what they have inside, it tends to breed perspective on self, the actions of other people, and personal narratives about the self. Kiedy osoba jest w stanie zwracać uwagę na siebie w taki elastyczny, obecny, teraźniejszy sposób, to poszerza perspektywę spojrzenia na siebie, na inne osoby, też na różne narracje, które ta osoba może mieć. So people don't get trapped in their own stories or narratives, which often serve only to make their behavior even less flexible and more rigid. Osoby przestają być więźniami jakiejś jednej wąskiej narracji, jednego wąskiego rozumienia siebie, a mają możliwość wyjść poza to. If we move over to the left pillar, which is the what we call open, jeśli przejść do kolejnej lewej kolumny, te procesy wiążą się z byciem kimś otwartym albo otwartą. Being open basically means being receptive to, curious about, and willing to experience one's own emotions, thoughts, memories, sensations, and urges without struggle. Więc umiejętność takiej otwartości wiąże się z gotowością do przeżywania różnych wspomnień, myśli, emocji i różnych impulsów bez zmagania związanego z przyjęciem tego. Another word for this ability is acceptance, which of course is part of the title of both ACT and FACT. Inną nazwą na to jest umiejętność akceptacji, która jest w tytule zarówno terapii akceptacji i zaangażowania, jak i krótkoterminowej terapii akceptacji i zaangażowania. And people who practice acceptance also tend to be able to separate themselves from their own inner experiences. So they can see themselves as being different than what they experience inside. Osoby, które także praktykują te umiejętności, są w stanie widzieć siebie jako kogoś osobnego, innego od swoich własnych doświadczeń. In ACT and FACT, the term for this is often referred to as diffusion,
It's literally the ability to disconnect yourself from a thought or a feeling or a memory and see the thought, feeling, memory as a product of your experience rather than who you are. Więc ten proces nazywa się defuzją, czyli jest to możliwość odłączenia się niejako od swoich myśli, spojrzenia na nie i zauważania, że to, co teraz przeżywamy, jest produktem, efektem naszego własnego doświadczania, a nie czymś, czym w wąski sposób jesteśmy, co nas definiuje. And now let's take a look at the third process or pillar, which we call engaged. Więc teraz spójrzmy na trzecią kolumnę i to są procesy związane z zaangażowaniem. A key feature of the FACT approach is the focus on getting clients to make contact with their values and to use values to organize their problem-solving actions. Kluczową kwestią w fakcie jest to, żeby móc nawiązać kontakt z własnymi wartościami i wykorzystać je jako coś, co inspiruje, organizuje własne działania. In fact, we call this value-based problem solving. A w fakcie nazywamy to rozwiązywaniem problemów bazujących na wartościach. While value-based problem solving is important for every kind of mental health problem, it's particularly important for depression. Jakkolwiek rozwiązywanie problemów bazujących na wartościach jest ważne w każdym problemie psychicznym, a jest to szczególnie ważne w kwestii depresji. We know, for example, that problem-solving therapy is an evidence-based treatment for depression in the cognitive behavioral community. Wiemy na przykład, że terapia skoncentrowana na rozwiązywaniu problemów jest terapią, która bazuje na dowodach w ramach podejścia poznawczo-behawioralnego. And notice that engaged isn't just making passive contact with values, knowing who and what matters to you in your life. Zauważcie też, że zaangażowanie nie jest po prostu pasywnym procesem, samym tylko wiedzeniem, co jest dla ciebie ważne w życiu. It also involves putting those values into action in terms of specific behaviors that are going to be new and different for the client and have far greater promise of working than previously tried behaviors. Jest to przede wszystkim wartości. Są tutaj one związane z tym, żeby je wprowadzić do działania i mają one wiele większą szansę na dobre, długoterminowe skutki niż dotychczasowe, poprzednie podejmowane sposoby działania. Recall that we talked about behavioral avoidance being one of the key features of suffering and inflexibility in general. And in particular, it plays a major role in depression, as you could see from Margaret's example. Przypomnijcie sobie, że unikanie behawioralne jest jednym z kluczowych powodów utknięcia i rozwoju braku elastyczności psychologicznej i depresji. I mogliśmy to zobaczyć na przykładzie Małgorzaty. So engagement is actually the way we counteract the destructive effects of behavioral avoidance. Więc zaangażowanie się jest jednym ze sposobów na przeciwdziałanie destrukcyjnym skutkom unikania podejmowania działań, unikania doświadczania. And with that, I will turn it back to Patti to show you yet another FACT tool that you will find very useful in clinical practice.
I teraz Pati pokaże nam jeszcze jedno takie narzędzie, które jest bardzo użyteczne w ramach praktyki klinicznej FACT. Thank you, Kirk. On slide 14, you'll find the FACT Foursquare tool. So this is a tool that we use for conceptualization. What is happening with the person? What are their strengths and their weaknesses? What are they doing at the level of their actions? And what are they thinking? Więc to narzędzie tutaj jest bardzo przydatne w ramach konceptualizacji. W ramach tego możemy określić, co dana osoba robi i co przeżywa wewnątrz, jakie myśli, emocje, jakie wrażenia w ciele. So in the shaded row, you see actions. Those are behaviors, and we sort them. What behaviors function to help the person avoid suffering? What behaviors function to support the person approaching flourishing? Więc tutaj w zacienionym rzędzie mamy działania, które sortujemy na dwa rodzaje. Jakie działania pomagają danej osobie unikać cierpienia, unikać bólu, ale także jakie działania mają dla danej osoby głęboki sens. Below the shaded row, you see the person's thoughts, emotions, sensations, so their internal experience. Więc poniżej znajdziemy myśli, emocje, doznania czy przeżycia takie w ciele. And I invite you to read through the slides in Polish and consider them more after this webinar and to apply them to a case or two. Zachęcam Was, żeby przeczytać właśnie, w jaki sposób wypełnione tutaj są te poszczególne segmenty i zaaplikować je do jednego czy dwóch klientów w ramach Twojej praktyki. In slide 15, you'll see the conceptualization for Margaret using the Foursquare tool. I tutaj będziemy mieli przykład Małgorzaty w ramach wypełniania tych kwadratów. So the top right quadrant defines what Margaret is doing in the way of actions that support her flourishing. Więc w ramach górnego prawego kwadratu mamy przykłady tego, co Małgorzata robi, aby wspierać własny rozwój, aby wspierać własny dobrostan. So she has strengths. She is asking for help. That's a strength. She is making meals for her family. She's taking her children outside every day. She's calling her sister once a week. Więc Małgorzata ma bardzo jasne, silne strony. Szuka pomocy, to jest silna strona. Przygotowuje jedzenie dla dzieci, wychodzi z nimi codziennie, dzwoni raz w tygodniu do siostry. In fact, we identify a person's strengths and try to add to them. W ramach FACT skupiamy się na identyfikowaniu silnych stron danej osoby i próbujemy dołożyć coś do nich. The bottom right corner of the Foursquare identifies Margaret's values. Dolny prawy kwadrat skupia się na określeniu wartości Małgorzaty. Her children, her family, wanting to help others. Więc jej wartości koncentrują się wokół dzieci, wokół swojej rodziny, chęci pomocy innym osobom. And we suspect that
she has a way of talking to herself that helps her persevere. I podejrzewamy, że ma taki sposób nawiązywania takiego dialogu z sobą samą, który pomaga jej okazać w obliczu przeciwności upór. She has demonstrated this by her past behavior of studying and working full-time while being a single mother. A pokazała taką umiejętność poprzez swoje przyszłe zachowania, czyli poprzez jednoczesną pracę, uczenie się i wychowywanie dzieci jako samotna matka. On the bottom left, we see thoughts, feelings that she's struggling with. Po dolnej, lewej stronie widzimy myśli, przeżycia, z którymi ona się zmaga. I'm a failure. I'm not smart enough. Jestem przegrana, nie jestem wystarczająco mądra. This is not fair. I'm not attractive. To nie fair, nie jestem atrakcyjna. And top left, we see the things she does to distract herself from these difficult thoughts and feelings. I w górnym, lewym rogu widzimy rzeczy, które ona robi, aby odwrócić swoją uwagę od tych trudnych przeżyć. So 8 hours per day screen time, 2 to 3 movies per day with the children. Więc 8 godzin dziennie przed ekranem, oglądanie filmów z dziećmi, Overeating snacks like popcorn and ice cream. obiadanie się przekąskami, popcornem, lodami. So slide 16 is a tool we use, in fact, called the Bullseye Plan. Na tym slajdzie z kolei widzimy plan działania polegający na formularzu tarcza dorzutek. We use this tool to start a conversation about what's most important to the person at this point in their life. Korzystamy z tego narzędzia, aby pomóc drugiej osobie określić, co w tym momencie, w tej chwili jest dla ciebie najważniejsze. For Margaret, being a playful mother and lover was the value she identified. That's her bullseye. A w ramach wartości, które określiła Margaret, które są w samym środku tarczy dla niej, to bycie wesołą matką i partnerką. The behavioral experiment that she came up with was designed around her trying to get closer to the bullseye on her target. Eksperyment behawioralny, który ona zaprojektowała, był ułożony w taki sposób, aby pomóc jej dotrzeć do samego środka tarczy, zbliżyć się do niego. So she decided she would make up an outdoor game with her family every day, kind of combining different games that she and her boyfriend and children knew to come up with something funny. Jednym z jej celów było połączyć różnego rodzaju gry, które znają jej dzieci albo jej chłopak, i każdego dnia zorganizować na świeżym powietrzu jakąś zabawę w takim stylu. She also thought that dancing a silly dance with her children twice during every movie she watched with them would be a good way to bring more playfulness and joy into her life and theirs. Więc pomyślała też, że zatańczenie 2 razy w śmieszny sposób podczas filmów, które oglądają właśnie razem z rodziną, takie zatańczenie w taki śmieszny sposób byłoby także sposobem na to, żeby zbliżyć się właśnie do swojej wartości. So we're short on time. I'll just mention there are many ways to help promote behavioral variability.
And there's a reference there on slide 17 that you might take a look at. It references a scale called the coping strategy use scale that you could perhaps use to screen for depression in your work setting and to set up brief behavioral experiments, even in visits as short as 15 minutes, so that you can reach more people with behavioral science. Więc jest wiele sposobów na to, jak można tutaj promować taki szeroki, różnorodny, zmienny, odpowiednio zmienny repertuar zachowania. I tutaj jest przykładowe badanie, do którego można zajrzeć, aby znajdować właśnie pomysły, takie inspiracje do tego, żeby w ramach nawet 15-minutowych interwencji móc zaoferować coś drugiej osobie. On slide 19, you see a graph of the rates of using specific coping strategies of two groups. I w ramach tutaj tego slajdu zobaczycie wykresy stosowania różnego rodzaju strategii u dwóch grup badawczych. So many times people with mild to moderate depression just need a nudge. Często jest tak, że osoby doświadczające lekkiej albo średniej depresji potrzebują tylko jakiegoś lekkiego popchnięcia. They need help identifying what coping strategies they're using and what strategies they could start using more. Potrzebują pomocy w tym, żeby określić, z jakich strategii już korzystają i z jakich strategii mogą korzystać już lepiej. So the green lines represent the rates of using coping strategies by people who receive very brief coaching, 30-minute visits over the course of a month. Tutaj te zielone linie pokazują wykresy osób, które stosują strategię radzenia sobie nabyte w ramach krótkoterminowego coachingu. To jest kilka 30-minutowych sesji w ciągu miesiąca. Yeah. So they maintained higher rates of using these strategies at the follow-ups of 4 months and 7 months. I utrzymali taki poziom właśnie korzystania z tych strategii w ciągu 4 miesięcy i 7 miesięcy po zakończeniu interwencji. So slide 20 describes the coping strategies that these people learned. I ten slajd pokazuje strategie, jakich nauczyły się te osoby. As a bonus to this workshop, we will make available a spotlight article to you that describes this and provides this scale for you. W ramach warsztatu, który będzie właśnie w listopadzie i w grudniu, udostępnimy także artykuł, który korzysta właśnie i pokazuje, jak korzystać z tej skali. And with that, I just want to say thank you. Let's do what we can to help the people of our communities feel well and live well during these very difficult times. Bardzo Wam dziękuję za dotarcie do tego punktu i co mogę powiedzieć? Zróbmy co tylko możemy, aby pomóc innym osobom dobrze sobie radzić w tych trudnych czasach. And slide 22, Basics of Behavior Change in Primary Care is my newest book. There is a website by its name, Basics of Behavior Change in Primary Care.com. Lots of free materials there, including educational materials for
patients and CBT materials for patients. Kirk, would you talk for a moment about your 2020 book? I will just translate what Yeah. you said. Więc to jest najnowsza książka Patricji, Basics of Behavior Change in Primary Care, i na stronie, wystarczy tam wyszukać w Google, jest dużo darmowych materiałów z nią związanych, a także w ramach tego warsztatu postaramy się część z nich udostępnić po polsku. And Kirk, would you talk about your 2020 book now? Yeah, the newest book that I've been involved in is ACT for Psychiatrists. Najnowsza książka, w której ja byłem zaangażowany, jest książką na temat aktu dla psychiatrów. In it, we offer many ways that psychiatrists and psychiatric practitioners can integrate the traditional psychiatric approach within the ACT framework. I tutaj w tej książce pokazujemy wiele sposobów, na które psychiatrzy mogą zintegrować akt podczas swojej codziennej pracy. We've written other books that might be helpful. You'll see them on slide 23. Napisaliśmy jeszcze inne książki, które mogą być dla Was pomocne. The treatment of suicidal patients is in its second edition. Wyszła aktualnie druga edycja książki na temat terapii osób oznaczającymi się tendencjami samobójczymi. Real behavior change in primary care. Kirk and I wrote with a physician colleague. I razem tutaj właśnie ze współpracowniczką napisali także i Kirk, i Patricia Real Behavior Change in Primary Care. And then Brief Interventions for Radical Change is a very helpful text for learning fact. I bardzo fajnie napisany tekst, sam polecam tą książkę właśnie, Brief Interventions for Radical Behavior Change, książka, która właśnie prowadza do zasad fakt. And then we have the slide 24, list a couple of books. Inside This Moment is for clinicians, In This Moment for patients. I też są dwie wersje książki, In This Moment, Inside This Moment. Jedna jest dla klinicystów, druga jest dla osób, dla cywili. These books help clinicians work more in the present moment and advantage their work by using the aware pillars a lot. I ta pozycja pomaga terapeutom, klinicystom pracować wewnątrz tego momentu, w tej chwili, tu i teraz, na tym, co się pojawia, korzystając właśnie aware pillar. Do you say aware? The aware. Korzystając z kolumny związanej właśnie ze świadomością, z uwagą skoncentrowaną na tu i teraz. Okay, and then slide 25, Kirk, would you like to invite them to the master course? Yeah, we're very excited to be offering a much longer exposure to fact coming up in the next month. And in that master course, we're going to take you in depth. Jesteśmy podekscytowani tym, że możemy tutaj właśnie poprowadzić dłuższy warsztat właśnie. Już on się odbędzie za trochę dłużej niż miesiąc, gdzie będziemy mogli wejść głębiej właśnie w tematykę fakt. We will show you how to put these concepts into action with a wide range of client problems.
Pokażemy Wam, jak wprowadzić w życie właśnie te koncepcje, korzystając z szerokiego zakresu różnych problemów. We will give you new and powerful tools for promoting rapid change in even difficult, complex clients. Pokażemy Wam potężne i szybkie narzędzia, które pomogą wprowadzać pozytywne zmiany także z najbardziej kompleksowymi klientami. So thank you again for your time, and we hope to see you again. Thank you. Thank you Bardzo for dziękuję. taking the time. Bardzo dziękuję za Wasz poświęcony czas i mamy nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Thank you for taking the time to watch this webinar. We hope that you find some of the things we've mentioned useful and will be intrigued to learn more about that. Bardzo dziękuję za poświęcenie czasu na obejrzenie tego webinaru i mamy nadzieję, że się jeszcze zobaczymy i że będzie okazja do tego, żeby właśnie poznać lepiej fakty. So bye for now. Więc Bye bye. póki co, do zobaczenia.